Cześć, nazywam się Michał Suchecki. Witam na wykładzie z Polimera. Dziękuję za tłumne przybycie. Myślałem, że o tej godzinie już nikogo nie będzie, szczególnie, że widziałem po poprzednim wykładzie tłumy, rzesze właściwie ludzi wychodzących z kampusu. A tu proszę, jeszcze dużo ludzi jest. Niestety nie ma lekko. Nie ma lekko. Na początek wyjaśnienia. Każdy, kto był już na jakiejś mojej prezentacji, doskonale wie, że zaczynam od tego, że się muszę z czegoś wytłumaczyć. Tym razem napisałem sobie wcześniej, że tłumaczenia będą 2, a tak naprawdę będą 3, bo jedno doszło przed chwilą. I od tego zacznę. Przed chwilą przyszedł do mnie pan technik i powiedział, że rozdzielczość ma tutaj 800/600. I to niby nic takiego strasznego, ale live coding będzie trudny. A teraz takie moje prawdziwe wyjaśnienia. Wyjaśnienie numer 1. Kiedy przemawiam publicznie, to się niestety denerwuję, a się denerwuję, to mówię szybko, niewyraźnie i ciężko mnie zrozumieć. Więc jak się tak zdarzy, że ktoś mnie przestanie rozumieć i będzie to trwało jeszcze dłuższą chwilę, to niech krzyknie, machnie albo da jakoś znać, to się postaram powstrzymać. Drugie wyjaśnienie nazywa się Ania. To jest Ania i ona mi się właśnie urodziła. Brawo. Dziękuję bardzo. Właściwie to się urodziło 2 miesiące temu i te 2 miesiące były były bardzo trudne. Wszyscy ojcowie i matki pewnie wiedzą, co chcę powiedzieć. Są ojcowie jacyś i matki? Kto ma dzieci? Niech machnie. Dużo, 20, mniej więcej. Wszyscy ojcowie i matki wiedzą, że jak się ma takie małe dzieci, to jak to brzydko wygląda. U mnie wygląda ładniej. Tu się coś źle zeskalowało. Wszyscy wiedzą, wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą, że te pierwsze miesiące są trudne, bo dzieci to tak ładnie wyglądają tylko na zdjęciach rodzinnych, a tak naprawdę to wyglądają tak, albo tak, albo tak. No i to jest moje drugie wyjaśnienie i w związku z tym, że mam takie ładne, sympatyczne dziecko i on tak się drze i strasznie płacze, to jestem niewyspany. Notorycznie dzisiaj spałem 4,5 godziny i to uważam dość dużo, wyjątkowo długo. No i takie dziecko małe w domu to nie jest, to trochę utrudnia przygotowanie się do prezentacji. Bo cały czas wolne spędza się nad tym dziecku, na opiece nad dzieckiem, a nie na prezentacji. Koniec wyjaśnień. Do rzeczy. Mniej więcej 3 lata temu zespół programistów Google'owych, czyli programistów pracujących dla Google'a, dostał zadanie bojowe. I to zadanie bojowe polegało na tym, żeby zrobić coś nowego. Nie mieli zrobić kolejnego frameworku javascriptowego, bo ich jest już dużo i powstają co chwila nowe. Nie mieli zrobić nowego zestawu kontrolek czy tych widgetów do HTML-a. Mieli zrobić coś rewolucyjnego. Mieli zrobić rewolucję, mieli zmienić podejście do tego, jak się tworzy aplikacje webowe. No i myśleli, no bo co można zrobić nowego w świecie HTML-a? HTML jest z nami od dawna, od 20 kilku lat i opiera się na specyfikacjach. Te specyfikacje wychodzą troszeczkę wolnawo, bo oficjalnie HTML5 to jest z nami od mniej więcej roku, taka przynajmniej ten oficjalny, tak zupełnie oficjalnie. Przedtem był HTML 4.0, przepraszam, 4. I czy ktoś wie, jak długo ten HTML4 obowiązywał? 12 lat. Przepraszam? 12 lat. Blisko, ale trochę więcej. 17 lat. Albo 18, bo nie wiem, czy dobrze sprawdziłem. Czyli 17 lat czekaliśmy na to, żeby pojawiła się nowa specyfikacja HTML, która, no owszem, jest ciekawa. Mamy nowe tagi pod tytułem jakiś video, audio, mamy canvas, możemy sobie coś rysować w przeglądarce. Mamy też jakieś takie tagi semantyczne, article i takie tam rzeczy. Możemy sobie powiedzieć, że input to już nie jest zwykły input, ale to jest input typu e-mail. Ale pytanie, czy po 17 latach to jest wszystko, na co nas stać. To jest Matthew McNulty. Matthew McNulty jest szefem zespołu Polimera. Tu akurat go widać, jak przemawia. O, jeszcze myślałem, że go ucięło.
Tu go widać, jak przemawia na Google I.O. jakiś tam 1,5 miesiąca temu czy 2 miesiące temu. I on opowiadał taką historię, jak powstał polimer i jak powstała, jak wpadli na to, że tego polimera trzeba zrobić. I mówi bardzo ciekawą historię, dlatego przytoczę, przynajmniej w skrócie. Historia jest następująca. Zespół, który pracował nad polimerem, czyli właśnie nad tym czymś nowym, pracuje sobie w San Francisco i to jest to zdjęcie tutaj, to jest widok z okna ich biura. Więc sobie siedzą w tym biurze z widokiem na San Francisco Bay i patrzą sobie na to, co tam pływa po tym San Francisco Bay. No i tam po tym San Francisco Bay to oczywiście pływają kontenerowce, które przewożą kontenery. No i tak sobie patrzyli na te kontenery, pili sobie kawkę i patrzyli i stwierdzili, że te kontenery to w ogóle jest świetna sprawa. Bo one pasują do wszystkiego. Ktoś kiedyś wymyślił taki standard, taki kontener. I ten kontener świetnie pasuje do statków, tego kontenerowca nie przymierzając. A potem jak taki statek dopłynie do portu, to mamy tam jakieś suwnice, które ten kontener przenoszą. Później ten kontener jest przenoszony, jest kładziony na jakieś samochody, na jakieś tiry albo na jakieś pociągi i wszystko do siebie pasuje. Dlaczego to pasuje? No bo to jest standard. Ktoś wymyślił taki standard i on sobie jest i wszyscy się dostosowują do tego standardu. Nikogo tam specjalnie nie interesuje, co tam jest w środku w tym kontenerze. To, co jest w tym kontenerze, nikogo nie interesuje. Ważne jest to, że ten kontener trzeba jakoś standardowo obsłużyć. No i myśleli, wymyślili. Wymyślili coś, co się nazywa Web Components, a właściwie nie tyle wymyślili, co stwierdzili, że coś takiego jest i można tego użyć. Web Components to są właściwie 4 specyfikacje, z których najbardziej istotna jest specyfikacja, która się nazywa Custom Elements. I ta specyfikacja Custom Elements mówi tyle, że przestańmy uczyć przeglądarki nowych tagów, czyli nie mówmy przeglądarce, jak ma wyrenderować tag pod tytułem input typu e-mail, albo nie uczmy przeglądarek, jak wyrenderować taga typu video, tylko dajmy jej taki właśnie content, nauczmy ją obsługiwać kontenery, nauczmy ją obsługiwać nasze własne komponenty, czyli stwórzmy swoje komponenty i niech przeglądarki się martwią, jak to wyrenderować. My im powiemy, każdy komponent się sam opisze, powie, jak powinien wyglądać, a przeglądarka niech to tylko wyrenderuje i niech to będzie standardem. I niech ten standard będzie implementowany i przez przeglądarki jakieś takie tradycyjne desktopowe i przez jakieś takie urządzenia mobilne, czy mam na myśli przeglądarki, które działają na urządzeniach mobilnych, które nie zawsze są takie same jak te desktopowe. No i tak wymyślili i zaczęli nad tym pracować, tak powstał polimer. No i teraz przykład. To będzie przykład, zaraz będzie live coding, który może nie wyjść, bo mamy małą rozdzielczość, ale będziemy próbować. Każdy przykład zaczyna się od tego, że trzeba pokazać Hello World. No to oczywiście pokazuję Hello World, tu jest takie trochę jeszcze inne i napisane My name is Michał, bo to ja pisałem. No i no i to jest taki standardowy HTML, czyli mamy diva, mamy jakiś tekst w środku. No teraz spróbujmy jakoś tak sobie wymyśleć, jakby można było zrobić taki sobie custom element, czyli taki komponent polimerowy, który coś takiego wypisuje. No to na przykład tak. Zamiast pisać diva, napiszemy sobie swoje własne hello world i przekażemy ten parametr Michał. I to właśnie zaraz będę próbował napisać. I będę to próbował napisać w takim malutkim okienku o takim. No i ja nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Może tak będzie lepiej. To jest ten nasz kawałek kodu, który się nazywa div. Może jednak tak to będę otwierał. To jest nasz div. Jeszcze tylko zobaczę, czy to wszystko widać w całości. Widać w całości. A to jest wynik działania tego diva. To imponujące, prawda? Dobra. Teraz powiedzieliśmy sobie, że trzeba stworzyć sobie, to kasuję. Musimy stworzyć swojego nowego taga, swój custom element, czyli swój komponent polimerowy. I ja, żeby już nie wydłużać, to już sobie coś takiego przygotowałem wcześniej. I to wygląda tak. To nie jest trudne.
rzut oka czy widać? Widać. To nie jest jakieś takie szczególnie trudne. Clue programu to użycie takiego taga, po prostu powiem DOM module, nazwanie go. Nazywamy swojego taga Hello World. Tutaj jest template, w który zaraz coś wstawimy, ale jeszcze nie teraz. No i jest niestety kawałek JavaScriptu, który no, musi być. Kiedyś go nie było. W Polimerze, wcześniejszych wersjach Polimera go nie było, ale od kiedy mamy wersję produkcyjną, bo Polimer od jakiegoś tam miesiąca czy półtora ma oficjalny status produkcyjny, no niestety z powodów chyba wydajnościowych trzeba to dodawać. No co poradzić? Może niedługo już znowu nie trzeba będzie, ale póki trzeba. Czyli tutaj na poziomie JavaScriptu sobie mówimy, że będzie taki komponent pod tytułem Hello World. No i cóż, no i to co chcemy wyświetlić w tym komponencie, no to wstawiamy w template. Czyli ja to całe Hello World, które przed chwilą skopiowałem sobie z index.html-a, wstawiam sobie tutaj. I bach, i nie działa. Aha, już wiem, że nie działa. No właśnie, oprócz tego, że ten komponent napiszemy, to trzeba go jeszcze użyć. Była chwila grozy. Bach, działa. Brawa. Nie? Bez braw? Brawo. Dobra, a to było proste. Teraz spróbujemy ten komponent nasz sparametryzować. I tym parametrem będzie moje imię. W sensie nie tyle moje, co czyjeś imię. Więc żeby wyświetlić imię, to niestety trzeba to opakować sobie taki span i w takiego mustesza i napisać name. Bo zakładam, że nasz parametr, który przekazuję, będzie się nazywał name. Dobra, to użyłem. Co się stało? No niewiele się stało, tak, bo znikł Michał. No to ja tego Michała tutaj dodam jako atrybut. Bach. No i znowu działa. To jest sposób... Aha, brawa, dziękuję bardzo. To jest właśnie pierwszy komponent. Właśnie napisaliśmy pierwszy komponent i jeszcze udało się przekazać niego parametr poprzez atrybut. Pytanie, czy to jest dobry sposób przekazywania atrybutów? No nie szczególnie. Wartości atrybutów nie szczególnie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli piszemy swój komponent, to może teraz zrobię tak. Jeżeli sobie piszemy komponent, to warto, żeby ktoś, kto używa tego komponentu, wiedział, że ten komponent jest skłonny przyjąć parametr o jakiejś nazwie. No i trzeba sobie niestety zadeklarować trzeba sobie zadeklarować wszystkie parametry, które chcemy przekazać do tego komponentu i robi się to w ten sposób, że się tworzy obiekt javascriptowy, który się nazywa properties i to sobie piszemy, że chcemy używać propertiesa o nazwie name i niechże on będzie typu string. No i to właściwie tyle. Od kiedy to zrobimy? Tu się nic nie stanie, tak? Bo to jakby to było tylko takie czysto clean code'owe podejście. Teraz po prostu jest lepiej. Mało tego, przeglądarka mówię. Idea już od tego czasu, od tego momentu wie, że Hello World ma jakiś atrybut o nazwie name i może nam podpowiedzieć, że trzeba go uzupełnić, że można go uzupełnić. Oczywiście jak tu wstawimy coś innego, to Zdzisław na przykład, to też zadziała. Jest... Jest na sali Zdzisław jakiś? Nie, bo mam kubek w razie czego. Dobra, a to było proste. Teraz przykład trudniejszy, bo to taki przykład no owszem ładny, ale mało biznesowy. No to spróbujmy sobie wyświetlić mapę Google'ową. Jak się zapewne domyślacie, Google zaczął już od jakiegoś czasu produkuje elementy polimerowe i można już ich używać. No to sobie spróbujemy wstawić mapę na stronę. Żeby wstawić mapę na stronę, to musimy użyć dwóch rzeczy. Po pierwsze musimy użyć taga, chcemy sobie wstawić taką mapę i chcemy ją, przepraszam za wrażenie, ale zapylić jakimś stringiem w takim sensie, że na przykład Warszawę chcemy wyświetlić. No bo mapy Google'owe działają tak, że trzeba podać szerokość i długość, a my chcemy podać Warszawę i niech sobie tam Google poszuka i znajdzie. Przepraszam? Może tak.
Może tak jest, ale ten przykład, który ja mówię, który ja pokażę, jest właśnie taki, że być może to, może to, o czym mówisz, to specyficzne użycie tego taga, tego API, a API komponent polimerowy wystawia takie latitude, longitude i tego trzeba używać generalnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. To oczywiście do sprawdzenia. Dobra, czyli wyświetlamy mapę. Żeby wyświetlić mapę, to oprócz tego, że wyświetlę mapę, to jeszcze wam pokażę, co to jest Polymer Starter Kit. Polymer Starter Kit to jest takie coś, to jest taki mały projekt, napisany oczywiście przez zespół Polymera, który spina Polymera z Bowerem, z Gulpem i z wieloma innymi jeszcze frameworkami, po to, żeby było łatwiej zacząć. Przykład, który robiłem wcześniej, to był taki bardzo prosty. I właśnie to był sam indeks HTML i tam jakiś taki, no, to nic się nie działo. Ale teraz chciałbym już użyć takiego pięknego starter kitu po to, żeby pokazać, że to jest i że łatwo zacząć. To jest starter kit, który ma takie w ogóle eleganckie menu. Opa, gdzieś mi się to schowało. Jest takie eleganckie menu, takie bardzo na czasie. To jest single page app i to się dostaje zupełnie za darmo. Albo i nie. To się dostaje zupełnie za darmo, czyli single page app w Polymerze. 2 kliknięcia i jest. To można ściągnąć sobie z internetu, w sensie takiego zipa, albo jak ktoś jest dobry w te klocki, to może użyć Yemena i sobie tam wygenerować tam Yemenem taki szablon. Dobra, teraz spróbuję to okno znowu przymknąć. Nie wiem, czy mi gdzieś nie ucieknie. Chyba mi się pogubiły okna. Chyba to po prostu otworzę jeszcze raz w moim workspace'ie o tym. Dobra, to żeby to zrobić, żeby wyświetlić sobie to, wracamy do mapy. Żeby wyświetlić sobie tę mapę, to użyję sobie tego starter kitu po to, żeby go mieć i żeby ładnie wyglądało. I już sobie tak wstępnie przygotowałem taką mapkę, dodałem sobie tutaj do menu, dodałem sobie nową pozycję pod tytułem map, no i bach, i się wyświetla. I teraz spójrzmy, jak to zostało napisane. To zostało napisane w sposób bardzo prosty, a mianowicie taki, że w indeks HTML-u, to ten indeks HTML już się troszkę rozrósł, jak widzicie, bo to już nie jest taka podstawowy indeks HTML, który tylko włącza Polymera, ale też włącza trochę dużo różnych innych rzeczy. Zaraz sobie tutaj poszukam tej mapy. O, mam swoją mapę. Napisałem sobie swojego taga, który bardzo inteligentnie go nazwałem MyMap i przekazuję mu tutaj query pod tytułem Warszawa. No i teraz zobaczmy, czy działa przekazywanie parametrów. Napiszę Kraków, zobaczymy, co będzie. No i bach, i się znalazło. I działa. Dobra, to było łatwe. To teraz zobaczmy, jak to działa pod spodem. A pod spodem to działa tak, że mamy komponent polimerowy, który ma atrybut query, czyli właśnie to Warszawy albo Kraków. To query trafia jako parametr do Google Maps Searcha, któryż to Google Maps Search wyniki swojej pracy zapisuje w result, w zmienny result, która to zmienna result jest przekazywana do już do takiego wizualnego komponentu Google Map i jest postawiona jako longitude, latitude i longitude. I tak to działa. To teraz zobaczmy, spróbujmy sobie zrobić taki przykład troszkę trudniejszy, aczkolwiek nie aż tak znowu bardzo. Spróbujmy dodać input. Dobra, dodamy sobie tutaj taki input i może powiem, co chcę zrobić. Ja w ten input zamierzam sobie wpisać jakiegoś stringa, właśnie taką Warszawę na przykład i będę oczekiwał, że wartość tego inputa zostanie zbindowana do zmiennej, która zostanie przekazana do tego searcha, a z searcha do Google Mapu. I jednym słowem ta mapka mi się odświeży. No i żeby to zrobić, inputa już mam. Nie wiem, czy widzicie, to jest piękny input. Inputa już mam, więc zaraz sobie do niego, więc teraz sobie powiem, że jego value tego inputa to jest moja zmienna query. I co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że w inpucie mam teraz Kraków. Pewnie dlatego, że tak to tutaj podałem. W inpucie mam Kraków, a jak sobie zmienię na przykład na Warszawę, to się wyszuka Warszawa. A jak sobie na przykład napiszę Radom, jest ktoś z Radomia? To będzie Radom.
Dobra. To wracamy do Warszawy. Warszawa. No i tak działa właśnie ten binding. Dwa słowa jeszcze może o tym, jak to wszystko działa. To wszystko działa tak. Chciałem powiedzieć dwa słowa o Polymer Starter Kicie jeszcze, jak to wygląda w środku, więc sobie zamknę już przeglądarkę, pozamykam sobie te okienka, żeby tutaj nie było rozproszeń zbyt dużo. Tych plików to jest mnóstwo. Jak sobie patrzycie na taki Starter Kit, to jest mnóstwo plików, ale to ma swój sens. Po pierwsze mamy tutaj Bauera, który zarządza zależnościami. I taki Bauer mówi, że mamy tutaj zależności na przykład do Iron Elements. O tym, co to jest Iron Elements, to jeszcze za chwilkę. Mamy sobie zależność do Paper Elements, do Platinum Elements i tak dalej, do wielu różnych elementów, między innymi do tych Google Web komponentów, czyli między innymi mapy. Te wszystkie komponenty, które są ściągnięte, bo one muszą być fizycznie ściągnięte, one sobie siedzą tutaj, jak widać jest ich sporo. No bo to się specjalnie autorzy tego Starter Kitu się specjalnie nie ograniczali i po prostu wszystko, co tam było, to dołączyli. Wszystkie zależności, które były, dołączyli. A aplikacja siedzi sobie w app. Można sobie obejrzeć indeks na przykład. Bardzo ładny jest. To wszystko jest uruchamiane akurat w moim przypadku. Można to wrzucić oczywiście na dowolny kontener taki HTTP. Ja używam do tego gulpa. O, przepraszam. O, tu jest mój gulp. Mój gulp oprócz tego, że serwuje pliki, jeszcze robi coś, co się nazywa browser sync, czyli to, co pewnie widzieliście, a może nie zwróciliście na to uwagi, czyli jak ja coś piszę tutaj w tej, jak ja coś piszę sobie tutaj w idei, to się od razu tutaj odświeża w przeglądarce. Nie wiem, czy to było widać, ale to jest taki bardzo sympatyczny feature tegoż właśnie browser synca, który jest włączony gulpem. To jest skomplikowana historia, ale to wszystko działa, o dziwo. Dobra, to tyle było chyba odnośnie demo. To teraz muszę znowu znaleźć. Teraz sobie bardzo inteligentnie zamknąłem sobie prezentację. Dobra, mamy gdzieś w PDF-ie na pewno. Musimy się szybko przewinąć. Moje dziecko sympatyczne. O, tu byliśmy. Udało się uzyskać Hello World, udało się uzyskać nowy custom element. Pokazaliśmy jak wyświetlić mapę Google'ową. Jak się zapewne domyślacie, tych komponentów jest dużo więcej. Polymer jest na rynku od kilku lat. Co prawda od niedawna produkcyjnie, ale jest już od wielu lat na rynku i komponentów powstało do tej pory mnóstwo. A od kiedy się uprodukcyjni, to podejrzewam, że będzie powstawało dużo i to w bardzo krótkim czasie. Jeden z członków zespołu polimerowego kiedyś powiedział, że pytany o to, jak coś zrobić w polimerze, bo członkowie zespołu polimerowego dość często te pytania dostają, mówi, zawsze ma stanowczą odpowiedź, pod którym jest na to jakiś element na pewno. No to skoro tak, no to sobie zobaczmy, to sobie spójrzmy. To jest oficjalny katalog elementów Polymera. Jest ich kilka, pewnie 10 albo i set. To są elementy takie, powiedziałbym, że korowe. O, przepraszam. Dlaczego tak się stało? To są takie elementy, powiedziałbym, że chyba dlatego, że coś nacisnąłem na moim na tym pilocie. Spróbujemy jeszcze raz. No właśnie. No to przestanę używać tego pilota chyba. To są elementy takie, które zastępują zwykłe na przykład inputy. To są elementy, które są elementami graficznymi. To są elementy, które są implementacją API Google'owego, czyli między innymi te mapy, ale też mnóstwo innych. Tych elementów jest cała masa. Są też elementy, które są czysto takie biznesowe, na przykład Platinum Elements czy Gold Elements. Właśnie to Gold Elements to jest takie e-commerce Elements, czy na przykład jakieś walidatory do kart kredytowych i takie tam różne inne rzeczy. To można sobie wziąć i używać. Jest też strona, która się nazywa Custom Elements.io. To jest też olbrzymi katalog elementów polimerowych. Kiedy robiłem tę prezentację, to sobie wszedłem tutaj na ten Custom Elements.io. No i nie pokażę tego tym laserem, ale tutaj na samym dole widzieć chart elements, czyli ktoś wziął i opakował taką bibliotekę javascriptową do generowania wykresów. Jest taka biblioteka, się nazywa charts.js. Ktoś ją wziął, opakował i już można jej używać jako
elementu polimerowego. Jest też na przykład Component Kitchen, też olbrzymi katalog komponentów. Ich jest tak dużo, że nawet jakoś tak nie byłem w stanie tego wszystkiego przejrzeć, ale jest ich cała masa. Oczywiście w dużej części to są elementy, które są dostosowane do poprzedniej wersji Polymera, do takiej wersji przedprodukcyjnej. Teraz trzeba pewnie poczekać 2 chwile na to, żeby te elementy zostały zaktualizowane, ale to podejrzewam, że się stanie naprawdę za chwilkę. O tym, że tych elementów jest dużo, niech świadczy fakt, że teraz będzie, uwaga, dygresja, anegdotka. Przed kilka dni temu do mnie taki nasz, nie wiem jak go nazwać, naganiacz biznesowy i mówi: słuchaj Michał, jest projekt do zrobienia. Webowy. To ja mówię, no to świetnie, to zrobię w Polymerze. Trzeba zrobić aplikację webową i w tej aplikacji webowej trzeba wyświetlić mapę. No to myślę sobie, no to świetnie, akurat Google Maps nadaje się bardzo dobrze. Ale wiesz co, te mapy to nie są takie Google Mapsy, tylko takie tam OpenStreetView, coś tam. No to myślę sobie, to nawet jeszcze lepiej. Wezmę to API do tych map, opakuję to w element polimerowy, udostępnię w community i uzyskam sławę i będzie świetnie. Ale ponieważ już raz coś takiego chciałem zrobić i to sprytnie sobie wszedłem na Components Kitchen, wyszukałem sobie OpenStreetMap i patrzę, no cholera jest. No więc świetna okazja, żeby uzyskać sławę, uciekła mi sprzed nosa. Więc ktoś napisał, i to mało tego, ktoś napisał, jak sobie patrzę, 5 miesięcy temu, czyli już jakiś czas temu. Oczywiście oprócz takich elementów, komponentów, właściwie jeszcze to nazewnictwo nie jest ustalone, nie wiem, czy to jest element, czy komponent. Oprócz takich elementów, czy komponentów czysto takich, nie wiem, technicznych albo biznesowych, jak mapy, jest cały zestaw komponentów graficznych. Teraz uwaga, bach. To jest to. Jest cały zestaw elementów graficznych. I teraz bardzo chętnie bym to pokazał tym laserem, ale nie pokażę. To, co tutaj widać, to jest taki standardowy zestaw tagów polimerowych, któreż to tagi implementują Material Design. Material Design to jest taka specyfikacja, nowa, świetna specyfikacja Google'a, która mówi o tym, jak robić interfejs użytkownika. Łącznie z tym, że na przykład mówi, że jak się wyświetla tutaj taki baton na dole, to ten baton na dole to ma tam być 5 mm od dołu i 3 od lewej i takie tam. Czy jak ktoś nie wie, jak ktoś szuka inspiracji i nie wie, jak zrobić interfejs użytkownika, to polecam Material Design by Google. Przeczytać, to tam nie wiem, parę tysięcy stron, ale jak się ktoś przedrze, to będzie wiedział, jak tworzyć aplikację, jak tworzyć interfejs użytkownika. Po to, żeby ten interfejs był taki nowy, czysty, śmiały, taki elegancki, niektórzy mówią sexy, nie wiem, czy to jest sexy akurat. No i to, co tu widać, czyli ta lista, to się nazywa All Contacts, ta lista, tu jest jakieś takie menu, takich menu, no nie mogę tego pokazać, więc pokażę palcem, takie hamburger menu, czy takie wyjeżdżane menu z lewej strony, które tam gdzieś przed chwilą widzieliście na tym starter kicie. To wszystko, co tutaj widać, to jest uzyskane dosłownie tymi 5 czy 6 na krzyż tagami polimerowymi. Więc jak ktoś chce zrobić szybko aplikację, to bach, bierze, używa, jest i działa. To, co tu widać, czyli ta core lista, która też nazywa się już teraz nie core list, tylko iron list, ona zresztą ma to do siebie, że jeżeli tych elementów na liście jest na przykład 1000, no to ona oczywiście nie renderuje 1000 takich elementów, takich pozycji tej listy, tylko ich renderuje tyle, ile widać. A kiedy człowiek scrolluje sobie stronę, przewija, to podmienia wartości na tej liście. Dzięki temu to działa bardzo szybko. Jakbyśmy sobie zawodowali, zrobili stronę i 1000 takich kontaktów, czy 10 000, to pewnie działa trochę wolno. Zanim by się to wyrenderowało, może pójść na kawę. A to działa bardzo szybko. Czyli oprócz takich elementów biznesowych, jakichś tam API, mamy też cały zestaw pięknych kontrolek graficznych. Ale, więc pytanie, czy Polymer ma jakieś wady? No ma. To jest Ted Neward. To nie jest wada Polymera, to jest człowiek. To jest Ted Neward, który pewnie go znacie. Ktoś zna Teda Newarda? To jest taki stały bywalec konferencji, bardzo często przemawia i ma świetną prelekcję pod tytułem Architektura systemu i mówi, że następującą. Kiedy proszę kogoś, jakiegoś architekta czy dewelopera o narysowanie architektury systemu, to zawsze dostaje to.
3 kloce połączone kreskami i wszyscy mówią, tak, to jest architektura mojego systemu, tak wygląda mój system. Więc kiedy musiałem zrobić proof of concept pewnego projektu, no to musiałem narysować architekturę i też zacząłem od tych trzech klocy i je sobie tak wypełniałem po kolei. Na sam dół trochę suspens straciłem, bo teraz otwaram to z PDF-a, to powinienem po kolei pokazywać, ale trudno. Zacząłem od MongoDB, no bo lubię i jako bardzo dobrze się nadaje do robienia proof of concept. Na samą górę posadziłem Polimera, no bo lubię Polimera, chcę robić aplikację w Polimerze. No i został mi środek. I ten środek, tak się myślałem, co z tym zrobić, i stwierdziłem, muszę zrobić jakąś warstwę w środku i zrobię ją też w Polimerze. Kluczowym elementem tej środkowej warstwy był element, który się nazywa REST Service, który to REST Service był takim pośrednikiem pomiędzy MongoDB, na którym to MongoDB siedziała taka nakładka pod tytułem REST-Card, która wystawiała to MongoDB w postaci usług RESTowych. Zmieniałem to Mongo i usługi RESTowe, takie HTTP-owe, piękne. No więc sobie maznąłem klasę, już mówię klasę po Javowemu. Więc napisałem sobie element, który się nazywa REST Service, który to element był takim pośrednikiem właśnie. No i był świetny w ogóle element, bardzo mi się podobał. No więc w pewnym momencie pomyślałem, że napisałem, byłem dumny, no to opublikuję. Wchodzę sobie na Custom Elements.io i patrzę, istnieje. No i to może nie jest taka znowu duża wada, ale niemniej pewnie troszkę to może przeszkadzać. To jest, nie wiem jak to nazwać, jednorodna przestrzeń nazewnicza. Tak, jak ktoś sobie już wymyślił taki REST Service, no to on już jest. Ja sam mogę sobie zrobić swój REST Service i go sobie też opublikować pewnie, tylko że wtedy będą 2. I jak ktoś by chciał użyć obu, no to już ma problem. Tak, no bo w tym HTML-u to gdzieś tam dojdzie do tego, może sobie zaimportować ten element, ale jak będzie chciał go użyć, no to biedna przeglądarka nie będzie wiedziała, którego on chce użyć. Mało tego, kiedy robimy sobie kiedy te elementy stają się coraz większe, to one zaczynają korzystać z innych elementów. I oczywiście robi się taki import zależności się w tym momencie wykonuje i tam już będzie bardzo łatwo o jakieś takie kolizje nazewnicze. Nie wiem, czy ktoś zaadresował ten problem, czy nie, ale taki problem istnieje. Kolejny problem to kwestie semantyczne, nazwijmy to. Dla człowieka, jeżeli człowiek patrzy sobie na kod HTML-owy i widzi sobie takie myTabs, taki tag, to on się, jako człowiek inteligentny, to się pewnie domyśla, że to jest taki tag i w tym tagu są pewnie jakieś taby. Czyli to jest taki element graficzny, który renderuje taby. No i pytanie, w czym to jest lepsze od diva, który ma jakąś klasę myTabs, która pewnie tam jakiś jQuery tego diva tam ostylowuje. Pewnie dla człowieka to nie ma specjalnej różnicy. Jeszcze gorzej z inputem. Mówię tutaj w kontekście takich narzędzi typu screenreader albo typu search engine. To są narzędzia, które będą się musiały nauczyć tego, że jest cały zestaw nowych tagów i taki screenreader musi się dowiedzieć, że input to już niekoniecznie musi być input, tylko to może być my input. Jednym słowem jest to problem dla screenreaderów i dla search engine'ów. No i oczywiście podstawowy problem jest taki, że ten cały Polimer to dobrze działa w Chromie tylko, a w pozostałych przeglądarkach jest tak sobie tam. Nie, żartuję, ale jest coraz lepiej. Czyli jest szansa, że ten standard jakoś tam się okrzepnie i będzie renderowany i poprawnie też przez inne przeglądarki. Póki co do innej przeglądarki dodaje się takie coś, co się nazywa Web Elements Lite, czy coś takiego, taki kawał JavaScriptu, kilkunasto chyba kilobajtowy, czyli nie taki znowu bardzo duży, który uczy te przeglądarki tego, że właśnie Polimera. A w Chrome jest lepiej, bo to działa wszystko natywnie, więc w ogóle jest ekstra. Podsumowanie. W ramach podsumowania chciałem wrócić do tego pytania, do tej tezy, którą postawiłem na początku, o pokochiwaniu Polimera. Nie mówię, że pokochałem Polimera, ale niewątpliwie muszę docenić to, że jako taki, powiedziałbym raczej, że backend developer, kto się czuje backend developerem?
Takim, no właśnie, tak myślałem, tak z 80%. A kto lubi robić, a kto nie lubi robić frontendu? No to prawie tyle samo. To właśnie ja też tak mam. I w związku z tym, że tak mam, to lubię, bardzo mi się podoba narzędzie, którego mogę użyć, które mi ułatwia mi tworzenie ładnego GUI. Bo ja się nie muszę specjalnie starać. Nie muszę starać się o to, żeby moje GUI wyglądało ładnie na różnych urządzeniach, bo jakby taką jedną z podstawowych zasad, może nie zasad, idei, która przyświecała zespołowi Polymera, było to, żeby wszystko to, co robią, dobrze wyglądało na urządzeniach mobilnych. Taka mobile first, taka idea. Kolejna idea, kropka, czyli to, co robię, nie muszę specjalnie się starać, to, co robię, wygląda dobrze na urządzeniach mobilnych. Świetnie. Mało tego, jest tam taki element, który się nazywa, nie pamiętam jak, Service Worker Offline coś tam, który powoduje, że te wszystkie aplikacje, które robimy, bardzo łatwo można zoffline'ować. Co jest też dość dużym problemem dla aplikacji mobilowych. Tak? Ten internet nie zawsze działa dobrze, a to nagle się okazuje, że można użyć jednym tagiem, można użyć cache'a i ten cache sobie zakaszuje zasoby i aplikacja działa prawie bez pisania kodu, działa dobrze offline. Przepraszam? Tak. Kolega mówi, że w Chromie. Tak, w Chromie. Złośliwie. Dobra. Być może też. Być może w Operze. Nie wiem, czy wszyscy słyszeli. No właśnie, czyli mamy łatwość tworzenia na urządzenia mobilne, mamy łatwość tworzenia aplikacji offline'owych, mamy przebogaty zestaw komponentów, który się rozrasta dość szybko. Kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba, ja programuję w Javie i w Javie bardzo lubię testować. Bardzo lubię pisać małe klasy, które się łatwo testuje. Kto lubi pisać małe klasy, które się łatwo testuje? Tutaj wszyscy. W Polymerze można pisać małe komponenty. Te małe komponenty łatwo się testuje, bo uwaga, elementy polimerowe można testować. Jest specjalny tool do tego, można to przetestować. I czy coś jeszcze? Chyba koniec. Czyli same zalety, jednym słowem. Koniec. Pytania. Że Angular jest konkurencją dla Polymera albo odwrotnie? Czy te projekty się kiedyś tam nie rozpoczną w przyszłości? W sensie Google postawi na Polymera, a zaora powiedzmy Angulara, albo postawi na Angulara i zaora Polymera? To pytanie było Angular versus Polymer, czyli standardowe pytanie numer 1, zawsze jak się ktoś mówi o Polymerze. Są takie pomysły, żeby Angular 2, tak powiem, połączył obie te technologie. Niemniej twórcy Polymera raczej bronią się w ten sposób, że mówią, że oni nie stworzyli frameworku webowego, takiego jak Angular. Oni stworzyli bibliotekę do tworzenia tagów. I te tagi można użyć gdziekolwiek. Można ich użyć w Angularze, a można równie dobrze ich używać gdziekolwiek indziej. Czuję, że będzie takie parcie zespołu Polymera, żeby to jednak był osobny projekt, aczkolwiek nie wiem, co na to Angular. Angular chyba jeszcze nie wydał swojej wersji tej specyfikacji numer 2, cały czas nad nią pracuje, prawda? No tak. Coś tam wydaje, albo już coś tam można porobić. No właśnie jeszcze Czy już stronę mają, tak? strona Angular 2 już jest, tak? Jeszcze jej nie oglądałem. Jest takie niebezpieczeństwo albo takie zakusy oczywiście są, żeby te żeby Polymera wtłoczyć do Angulara. Niemniej Polymer się broni, mówiąc tym, że oni chcą robić tylko i wyłącznie takie małe elementy polimerowe, Oczywiście szczególnym przypadkiem elementu polimerowego jest na przykład jakieś, nie wiem, takie single page application, tak, czyli można sobie naciągnąć tą specyfikację, żeby zrobić cały sobie framework do tworzenia aplikacji webowej. Niemniej to nie jest jakby korowe zadanie Polymera. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. Chyba tak. Nie bez przekonania, ale tak. Jak przyjąć to, co wpisujemy między tagi własnego elementu jako zmienną do tego elementu, do wykorzystania? Czekaj, nie rozumiem pytania. Jak przyjąć? Tak, przyjąć tekst na przykład, który wpisujemy między nasze tagi. To przepraszam. Jak na przykład stworzymy własny element, jakby otwarcie tej przestrzeni i zamknięcie.
Czekaj. Teraz sobie otworzę takie piękne Hello World. O, przepraszam. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem pytanie. Zaraz sobie tutaj Jak otworzymy. mamy na przykład paper batona, jak w środku wpiszemy nazwę, co ma być wyświetlane na batonie. No, to zaraz sekunda. Zaraz sobie zrobimy test w ogóle. Jest takie coś, co się nazywa content. I to chyba służy do tego, o czym mówisz. Chodzi o to, żeby tutaj sobie użyć takiego Hello Worlda, tak? I tego Michała nie wstawiać jako atrybut, tylko tutaj. Tak? Że ładnie napisałem Michał. No jeszcze gorzej. Tak, to uwaga, to robi się to w ten sposób, że tu w ten template się wpisuje content, o ile pamiętam. Content, chyba tak się to robi, ale jest to sposób na pewno, aczkolwiek nie wiem czy... O, no tak, udało się. Dziękuję. Dużo uprzejmie. No dziwne, zadziałało. To się rzadko zdarza. Jeszcze pytania? O, jest pytanie. Ja muszę się przyznać, że w trakcie pisałem z CTO naszej firmy. Mówiłem, że jest takie zarąbiste narzędzie i tak dalej. I ma jedno pytanie tylko, czy działa na IE6? Niech mój śmiech będzie odpowiedzią. Jeszcze nie. Jeszcze nad tym pracują. Już dawno. Czy są jakieś plany rozwiązania tego problemu namespace'owania, że dwa tagi nie mogą być, w sensie no właśnie jak jest ta wspólna nazwa z tymi globalna nazwami. przestrzeń? Nie, ponieważ ja jestem mówię o tym i ja jestem autorem tego problemu, czyli nie czytałem o nim w internecie i nie czytałem, czy są jakieś próby rozwiązania, nie wczytywałem się w to. Może są, czy nawet to nie byłoby takie trudne, żeby sobie wymyśleć jakieś przestrzenie nazw, ale jeszcze chyba nikt na to nie wpadł po prostu. Dwie przestrzenie w jednym pliku nie mogą być stosowane czy w jednym projekcie. Czy jeszcze raz, czy nie mogą być stosowane dwie przestrzenie? No w tej chwili w ogóle niezależnie od tego, czy to jest plik, czy cały projekt, mamy cały czas, czy właściwie to w ramach jednego pliku HTML. Mamy jedną przestrzeń nazw tagów. Czyli da się opakować we własnych tagów opcji tag. Być może. Trzeba by spróbować. Może można, ale problem jest taki, że jak zaczną robić importy jakieś, to może tam już będzie, chociaż może nie. Jak to się ma do opisywania się przed przejściem na przykład ludzi z niepełnosprawnych, typu właśnie jak się włączy czytnik strony, żeby czytał tekst. Czy one się opisują jakoś? Są jakieś metadane tego, żeby takie elementy się opisywały? Muszę powiedzieć, że nie znam zupełnie tematu, oprócz tego, że zauważam... Image ma jak alt. Jeżeli mamy logo, możemy nazwać to logo, prawda? Czy są takie rzeczy, żeby ludzie niepełnosprawni mogli to przydać? Muszę powiedzieć, że zupełnie nie jestem przygotowany na odpowiedź na to pytanie. Oprócz tego, że wiem, że z tymi inputami jest problem, tak? Ale niestety nie wiem. Ja mam takie pytanko. Pokazywałeś nam, jak zbindować ze sobą dwa różne elementy wewnątrz komponentu. Tak. A czy jest opcja jakaś, żeby dane z danego komponentu wyciągnąć i użyć jeszcze raz na przykład w innym komponencie? Czyli jak musiał sobie tutaj zrobić taki na przykład, nie przymierzając paper input, tak? I powiedzieć sobie, że tutaj, wróćmy powiedzmy do tego name, żeby było wiadomo. I niech to name będzie to samo tutaj, tak? Tak, o to chodzi? Da się to zrobić, oczywiście. Już tego nie będę pokazywał, bo chyba nam się czas kończy powoli. Ale generalnie, jak sobie definiujemy propertiesy, to mówię, że tworzymy sobie obiekt i w tym obiekcie sobie piszemy name typu string. No i to jest, tak można zrobić, ale to jest uproszczona notacja. Tak naprawdę to name może być też obiektem, w którym wpisujemy... O, przepraszam, coś mi uciekło. Trochę mam nadpobudliwy touchpad. Możemy sobie powiedzieć, że to jest typ string, ale też możemy powiedzieć notify true. Wtedy jeżeli zmienimy w ramach tego komponentu, zmienimy to name, to zadziała dwukierunkowy binding, czyli two-way data binding, czy jakoś tak.
I wartość tego name'a zostanie też rozpłomiona w górę i ten element uzyska też nową wartość tej zmiennej. Czyli da się to zrobić. W nowym polimerze niestety takim dodatkową linijką kodu kiedyś to by działało za darmo. Ale wszystko się da. Okej, jeszcze ja mam pytanie. Czy takie elementy przychodzą ostylowane i czy kustomizacja na przykład takich styli jest upierdliwa? Jeszcze raz, czy takie elementy są Tak, czy ostylowane? elementy przychodzą ostylowane już? Ale w jakim sensie, w sensie które elementy? Takie Hello World na przykład? No na przykład taki Hello World. No to nie, on przychodzi nieostylowany, ale można go sobie ostylować. No dobra, a W załóżmy, ten deseń, że tak powiem. załóżmy, że przychodzi mi element, który mam ostylowany i czy to jest upierdliwe na przykład, żeby go potem skustomizować? Bo to jest tak jakby... No jeśli dostaję jakiś gotowy element, to te style mam schowane gdzieś, tak? Bo ja rozumiem, że jeżeli renderujemy jakiegoś taga, który... Nigdy mi się nie zdarzyło to, żebym nie mógł tego zrobić. Czyli na przykład jest taki, na przykład to, co by ci to pokazać, na przykład taki paper tabs. Muszę się posilić internetem i tu mam nadzieję, że będzie demo. Chyba, że nie. Demo. Bo on mi nie wypluwa HTML-a, tak? Zwykłego. O. I to jest taki komponent, aha, nie, bo ty chyba mówisz o czymś innym, tak? Mówisz o tym, że jeżeli już taki element jest Tak, ostylowany, jeżeli czy jest można te ostylowany, style... czy mogę go jakoś właśnie ostylować po swojemu na przykład. Zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że nie, aczkolwiek nigdy tego jeszcze nie robiłem, bo zawsze komponenty, których używałem, były takie jakby dostawałem je SOT, mogłem je sobie dowolnie ostylować sam, a one już nie miały raczej jakichś takich szczególnie zaawansowanych CSS-ów ze sobą, nie niosły. Okay. Jeszcze pytania? O, jeszcze tam pytanie z tyłu. Ja mam jeszcze pytanie, czy kod tego template'a z komponentu, on się rozwija do standardowych tagów HTML-a, czy właśnie pozostaje w tej postaci, jeśli mówimy o źródle wyrenderowanej strony? Oczywiście, że pozostaje w takiej postaci. Czyli jest tak, to jest Hello World po prostu, na przykład tak. Czyli jak sobie spojrzymy tutaj, to się akurat nic nie pokaże. Tutaj zrobimy tak, a tu zrobimy... Aha, no dobra, niech to będzie hello. Tak, to jest hello. Aha, bo tylko, że to nie jest moje hello. To spójrzmy na przykład jednakowoż w te mapy. I spójrzmy w źródło. To tutaj w źródle jak najbardziej zobaczymy gdzieś za chwilkę. O, tu widać na przykład my list, to akurat nie jest moje, ale tu gdzieś to pewnie my map. O, coś się zacięło. O, czyli w przeglądarce to jak najbardziej w źródle strony widać to My Map. Jak sobie popatrzymy z kolei na Inspect Element, to też to widać. W sensie to nie są nasze, to nie są HTML, to nie są HTML, tylko to jest taki... A po rozwinięciu? Co się dzieje po rozwinięciu? Tu się rozwija, to jest mój element, a w moim elemencie użyłem Google Map i użyłem Google Map Search. To Google Map, jak sobie spojrzymy w jego template, to też się składa z czegoś tam. To już jakaś z jakichś tam divów się składa i tak dalej. To wszystko można zobaczyć, jak się wejdzie w ten widok Inspect Element. Są takie pomysły, żeby próbować renderować to po stronie serwera, ale też są pomysły, żeby to się właśnie renderowało do standardowych tagów HTML-owych. Ale to na razie jeszcze ma status taki, powiedzmy, pomysłu tylko i wyłącznie. Już czas się skończył. Dziękuję uprzejmie.